Właśnie mijamy szeroki nurt rzeki Nil i zmierzamy do przystani statków wycieczkowych, gdzie czeka nasz statek. Dzień dobry moi drodzy, witam Was już w kolejnym odcinku w serii podróży po Egipcie. Dzisiaj trochę popatrzymy na to, co widać ze statku i jak wygląda statek wycieczkowy od wewnątrz, który regularnie pływa po Nilu. Na statku zameldowaliśmy się zaraz po zwiedzaniu świątyni Karnak i Luxor. Jeśli chcecie poznać te świątynie, to zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków. A tu po prawej stronie widzimy egipskie graffiti. Wszystkie filmy z podróży po Egipcie będą zamieszczone w playliście o nazwie Egipt. Zapraszam. A jeśli chcecie na bieżąco oglądać kolejne odcinki, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby uzyskiwać na bieżąco informację od YouTube'a. Nasz statek o nazwie Blue Soleil jest jednym z około 240 jednostek tego typu pływających obecnie po rzece Nil. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu po Nilu pływało ponad 800 statków pasażerskich. Jednak w miarę rozwoju cywilizacyjnego wiele ludzi zrezygnowało z komunikacji wodnej. Statek ma 73 metry długości i został całkowicie odnowiony w 2005 roku. Orient Express, witamy, welcome to... Kabiny wyposażone są w klimatyzację, łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, mini lodówkę i telewizor. To nasza kajuta. Najważniejsze, że czysto. Proszę, banienka. Niespodziankami obsługi były takie oto maskotki wykonywane z ręczników. Mały surprise, przychodzimy, wszystko poukładane. Niestety nie nagraliśmy naszego bajzlu, który zostawiliśmy wychodząc. Zobaczcie, jaki ładny słonik. Ale zobaczcie, uszy są tak ładnie stylizowane. Bardzo pozytywne wrażenie robi główna klatka schodowa ze stylizowanymi balustradami, wyłożona białymi kaplami i wzorami, prezentuje się naprawdę efektownie. Sami zobaczcie. I jesteśmy na górnym pokładzie. Mamy basen, jacuzzi, barek, nic tylko wylegiwać się. Moje dwie koleżanki właśnie chillują sobie z trzecią. Jednym słowem, 3 gracje z drinkami, a człowiek dalej w pracy, pracując z kamerą nad dobrymi ujęciami. Oczywiście są tak zajęte sobą i plotkowaniem, że mnie nie zauważają. Może to i dobrze, bo trzeba zaraz pomontować trochę filmów. Na statku jest duży salon wypoczynkowy, restauracja, stołówka z pięknym, kolorowym, witrażowym sufitem. Jedzenie bardzo dobre i ładnie wyeksponowane. Sami zobaczcie. Podsumowując, szczerze polecamy konkretnie ten statek. Ocena 9 na 10, jeśli chodzi o czystość, sprzątanie, organizację i wyżywienie. W międzyczasie mieliśmy do wglądu 5 innych statków wycieczkowych i żaden nie był tak przygotowany jak nasz. A tu trafiliśmy na urodziny jednego z gości ze statku.
Załoga kuchni przygotowała tort oraz życzenia urodzinowe. Dawaj! A ver a quién está la brasa. To macie ten czarny? Uwaga, bo ktoś głód dostanie workiem. Ya verás cómo sube la toalla. Ya no vamos moviendo. A ver. Cuidado que escalabra bien. A tu mamy pływający nocny mini bazar. Jedna lub kilka łodzi podpływa do statku, a chłopcy na dole w łodzi pokazują swoje produkty na sprzedaż, głośno reklamując, aby przekrzyczeć warkot silnika statku. Następnie pakują w worek foliowy, np. koc na rzutę i celnym rzutem rzucają na górny pokład statku. Wszystkie rzuty akurat były celne. Na pokładzie klientela ogląda, jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup, to ponownie w opakowaniu foliowym z pieniędzmi i z resztą niekupionych produktów towar zrzucany jest z powrotem na małą łódź. Moment! Kolegę, tu mam! Hazle un Mami. nudo. Hazle un nudo. Anda. No tiene Widzimy tutaj inne rejsowe statki wycieczkowe. Popularność rejsów po Nilu wynika ze względów praktycznych, ponieważ większość najważniejszych świątyń i budowli znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, co sprawia, że dotarcie do nich od strony wody jest znacznie łatwiejsze. Statki kursują głównie w nocy, kiedy można spokojnie spać i odpoczywać po dniu pełnym wrażeń. Statki rejsowe wypływają zazwyczaj z Luksoru i płyną w górę Nilu, kończąc swój bieg w Asuanie lub odbywają podróż w odwrotnym kierunku. Niezależnie od tego, z którego portu rozpoczyna się rejs, statek zawsze zawija do przystani umożliwiających podziwianie najważniejszych zabytków i najciekawszych miejsc, a jakich to dowiecie się m.in. z tej serii filmów. My na pokładzie spędziliśmy 3 noce. Nocą płynęliśmy, a za dnia odbywało się intensywne zwiedzanie. A oto parę ujęć uchwyconych dużym zoomem na mijane wybrzeże Nilu. Dla mieszkańców nabrzeżnych wiosek i miasteczek przepływające statki wycieczkowe stanowią atrakcję, bo machające nam z brzegu dzieci widzieliśmy regularnie. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do pozostawienia lajków oraz komentarzy. Zapraszam też wszystkich do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco oglądać następne odcinki z tej serii. Do zobaczenia!